Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Witam serdecznie w chyba czwartej edycji serii pytań i odpowiedzi, więc Q&A. Dawno nie było takiej edycji tego filmiku. Gdzieś tam się w tym całym bałaganie organizacji czasu ten pomysł zagubił. Natomiast wracamy i oczywiście edycja jest jubileuszowa z okazji przekroczenia 100 000 subskrybentów na kanale. Jakby ktoś się pytał, przycisk przyszedł, wygląda tak, taki niepozolny, ale będzie to jakaś sympatyczna pamiątka, żeby no właśnie pamiętać o tym momencie. Chciałem na pewno zacząć od tego, że nie miałem absolutnie zielonego pojęcia, że kanał zyska jakąkolwiek większą popularność. Miałem jakąś świadomość, że szczegółowość tych informacji, które zawsze miałem w głowie, ten mój background statystyczny i zapamiętanych informacji daje ciekawą perspektywę na wiele tematów, ale no właśnie, szacowałem, że jeśli rzeczywiście by jakoś fajnie poszło, to może zbierze się 15, może 20 000 osób, których taka szczegółowość omawianych tematów będzie ciekawić, a cóż, zaskoczenie jest oczywiście bardzo duże, bo już jest nas 100 parę tysięcy i tempo nie zwalnia i mnie to szalenie po prostu cieszy, że jest aż tyle osób, których po prostu ciekawi ta tematyka i ciekawi ta szczegółowość i wbrew pozorom nie ma dużo osób, które by narzekały na tą szczegółowość i stopień skomplikowania, wręcz przeciwnie, większość osób jakby, wydaje mi się, grawituje do właśnie takiej szczegółowości omawianych tematów. Chciałem oczywiście podziękować wszystkim za komentarze, maile, różnego rodzaju inspiracje do kręcenia tych filmików od jakby dziś moich przeszłych pacjentów poprzez właśnie różnego rodzaju wiadomości, które dostaję prywatnie, ale też komentarze, które są zostawiane. I szczególnie oczywiście chciałbym podziękować patronom wszystkim, dzięki którym po prostu mogę sobie pozwolić na częstsze nagrywanie tych filmików. Właśnie, żeby solidnie uczcić ten kamień milowy, 100 000 subskrybentów, stwierdziłem, że nagram naprawdę długą sesję. No, ona będzie podzielona na 2 odcinki, bo tych pytań jest po prostu dużo. W sumie są 33 pytania i generalnie będę robić przeplatańca. Ja generalnie nie bardzo lubię mówić o sobie, ale jednocześnie było tyle tych pytań przez ostatnie 2 lata, czy też nawet widzę ze swojej konsoli Google'a. To jest podpięta do mojej strony, ile po prostu osób googluje wszystko od mojego wieku, wykształcenia i tak dalej. Więc będę robić przeplatańca, będzie jedno pytanie do mnie bezpośrednio, czy a propos mnie, na które będę odpowiadać, to będzie właśnie ściągnięte do tej sesji, już nie będę potem, wydaje mi się, w następnych sesjach wracać do mnie stricte. I drugie pytanie zawsze będzie dietetyczno-medyczne. W sumie mamy 33 pytania i pewnie gdzieś tam z 1,5 godziny wyjdzie tych pytań i odpowiedzi. Serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o takie pytania, które pojawiają się bardzo często, chociaż też równie często w sposób, powiedziałbym, niewypowiedziany, bo po prostu są one wyszukiwane w Google, ja to potem w mojej konsoli Google'a, która jest podpięta do mojej strony. Widzę, to jest pytanie o mój wiek i wykształcenie. Więc ja oficjalnie parę tygodni temu zacząłem 40 rok życia, to jest oficjalnie moja metryka. Jeśli chodzi o wykształcenie, to kończyłem informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Informatyki tam było tyle, co kot napłakał, więc w praktyce tak naprawdę to były studia ekonometryczne, więc po prostu statystyczne. Studiowałem również filologię angielską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, już nieistniejącym, niestety zamknęli je, czego żałuję, bo to była fajna alternatywa do filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, bo w Kolegium Nauczycielskim Języków Obcych było nastawienie po prostu stricte na język, było dużo mniej rzeczy, bym powiedział, okołojęzykowych. Natomiast nie skończyłem ich, bo spotkałem na swojej drodze bardzo ciekawego człowieka, niesamowitego dla mnie człowieka, który po prostu wpłynął poprzez rozmowy na moje życie na tyle, że zdecydowałem się właśnie porzucić te studia. Ja wtedy pracowałem w szkole, właśnie studiowałem te 2 kierunki, pracowałem też w szkole języka angielskiego, gdzie dojeżdżało się do ucznia. Dojeżdżałem do właściciela firmy reklamowej, który no, dla mnie z perspektywy, nie wiem, ja tam miałem 22-latka czy 3-latka, był naprawdę niesamowitą osobą. Miał firmę reklamową, zatrudniał paręnaście osób, miał dom, miał fantastyczną rodzinę, miał po prostu wszystko ułożone od A do Z. Dla człowieka, który po prostu, no właśnie, nie bardzo jeszcze nawet wie, co chce robić życie, czyli dla mnie w tym wieku, było to niesamowite. I pamiętam, że podczas jednej z takich rozmów naszych po angielsku on się spytał, okej, Bartek, a po co ty tak naprawdę tą filologię angielską studiujesz? Mówię, nie, to nie masz certyfikatów jakichś? No mówię, że no mam wszystkie, mam FC, mam CAE, mam CPE.
no to po co ty studiujesz tą filologię? I pamiętam do tej pory, że pierwsza jakby reakcja to było takie, nie wiem, jakieś może lekkie oburzenie, defensywność, no bo koniec końców ktoś atakuje twoje wybory życiowe, tak? Więc jest to dosyć naturalna, przynajmniej z perspektywy czasu i teraz mojej wiedzy, reakcja i pamiętam, że gdzieś w głowie zacząłem szukać mnóstwo jakichś takich, nie wiem, wymówek, albo jakoś po prostu jakichś ironicznych ripost, by po prostu zszedł ze mnie. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że on w jakikolwiek sposób atakował. To było takie bardzo delikatne pytanie. Pamiętam, że zastanawiałem się chwilę, jak z tego wybrnąć i stwierdziłem, no w sumie było to jakimś celem. Mówię, że potrzebuję, ponieważ nie studiowałem stricte filologii angielskiej, w sensie na uniwersytecie stwierdziłem, że muszę ukończyć właśnie tą filologię w tym nauczycielskim kolegium języków obcych, żeby móc przystąpić do rocznego studium podyplomowego z tłumaczeń przysięgłych języka angielskiego, żeby móc zostać tłumaczem przysięgłym, żeby móc przystąpić do egzaminu. No i powiedziałem mu to. Tak podrapał się chwilę w głowę i spytał się, ty, a potrzebujesz kończyć filologię, czy możesz na przykład po skończeniu swojej informatyki i ekonometrii zrobić tą podyplomówkę? Stwierdziłem, że chyba wystarczą te zwykłe studia i podyplomówka. I sprawdziłem to i rzeczywiście okazało się, że wystarczyło i pomyślałem, pogadałem z nim i stwierdził, że Bartek, wiesz co, bo tak naprawdę to jest 2 lata jeszcze twojego życia, setki, może 1000, 2000 godzin, które nie dają ci absolutnie nic. Zajmą ci czas, będziesz mieć papierek, ale po co ci ten papierek? No i właśnie, okazało się, że ten papierek rzeczywiście nie jest mi do niczego potrzebny, więc po skończeniu studiów poszedłem jeszcze na tą podyplomówkę z tłumaczeń przysięgłych. I stwierdziłem, że nie chcę być tłumaczem przysięgłym, bo byłoby to cholernie nudne. Zwłaszcza, że po prostu też pracowałem między innymi jako tłumacz wtedy i pisemny, i jako tłumacz symultaniczny, między innymi dla takiej kancelarii prawniczej we Wrocławiu w Rynku. I stwierdziłem, że nie jest to coś, co chciałbym robić, bo jest to nudne. No, bo w pewnym momencie, jeśli nauczyłeś się języka, oczywiście wciąż można się dokształcać i uczyć nowych słów, ale natomiast jeśli człowiek się już nauczył tego języka, to koniec końców zatrzymanie się mocno w rozwoju i żeby po prostu wykonywać taką pracę, robić praktycznie coś, co się już umie każdego dnia, bez jakichś większych wyzwań, stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i zrezygnowałem. Potem natomiast koleje losu z kolei rzuciły mnie w stronę, no właśnie, takich rzeczy bym powiedział dietetycznych czy około medycznych. Generalnie zważywszy na tą moją obsesję i specjalizację, jeśli chodzi o pamięć, w pewnym momencie zacząłem właśnie szukać nowych dziedzin, które mógłbym zacząć opanowywać, no i zacząłem się brać za dietetykę i medycynę. I Osta chciał, że mój najlepszy przyjaciel miał wtedy kłopot, czy właściwie jego mama miała kłopot, z którym się borykała od wielu lat, chodziła od lekarza do lekarza, odhaczyła mnóstwo profesorów, nawet medycyny. Nikt nie potrafił rozwiązać jej zagadki medycznej. Spytał się mnie, czy ja chciałbym to zrobić. Ja oczywiście, okej, fajnie. Ludzie po prostu, którzy często mają ze sobą dekady już tego wykształcenia medycznego, praktyki, nie są w stanie tego zrobić. Czemu ja miałbym odkryć, co jest? I okazało się, że po prostu jak wziąłem cały segregator po prostu różnego rodzaju badań, zrobiłem właśnie taki wywiad prosty, medyczny wtedy, nawet nie do końca wiedząc, co robię. Okazało się, że odkryłem rzeczywiście, co jest i szczerze mówiąc, to była taka dla mnie kropka nad i, że chciałbym pójść w tą stronę i do tego potem zacząłem robić różnego rodzaju kursy, właśnie kurs na trychologa kosmetycznego, kurs na trenera personalnego i dietetyka. I to były tak naprawdę ostatnie papierki, które robiłem, to było już wiele lat temu. I szczerze mówiąc, nie zamierzam więcej robić, przynajmniej tak mi się wydaje, bo z mojego punktu widzenia, czyli osoby, która jednak specjalizuje się w tej pamięci, większość papierków nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli ja będę chciał rzeczywiście nauczyć się jakiejś dziedziny, to ja wiem, jak to robić, wiem właśnie, czego właśnie uczę w kursie Kuźnia Ekspertów, wiem, jak stworzyć własny plan nauki, wiem, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie i tak dalej. Nie widzę sensu po prostu zdobywania papierka właśnie po to, żeby nie tracić tego czasu. Dużo szybciej cokolwiek potrzebuję nauczyć się samodzielnie w domu, niż po prostu chodząc na różnego rodzaju wykłady. Oczywiście w pełni rozumiem, jeśli na przykład ktoś potrzebuje jakiś, nie wiem, certyfikat, potrzebuje skończyć studia, żeby mieć jakąś podkładkę pod coś, natomiast to nie jest, że tak powiem, mój przypadek. Jeśli chodzi o te oficjalne kształcenie, to chyba skończyłem, chociaż nie mówię nigdy. Pierwsze pytanie medyczne to i było, szczerze mówiąc, dla mnie dosyć mocno absurdalne, natomiast przyzwyczaiłem się, że jak jedną bzdurę się obali, to nadchodzi druga, jeśli chodzi o diety low carb, keto, posty i tak dalej.
ale warto się temu przyjrzeć niemniej. Teraz pytanie do Bartka i wszystkich, którzy poszczą. Jak wygląda wasz pęcherzyk żółciowy? Większość lekarzy podkreśla, że dłuższe przerwy między posiłkami blokują żółć i dochodzi do powstawania kamicy żółciowej. Większość osób, które pościło, ma problem z kamieniami i musi niestety przejść operację usunięcia pęcherzyka. Czy warto narażać się na utratę tego organu? Znam sporo osób, które były na postach dr Dąbrowskiej i dorobiły się po tym kamicy żółciowej. Więc jest tu mnóstwo bzdur, ale jednocześnie trochę prawdy. Jeśli chodzi o znane czynniki powodujące powstawanie kamieni żółciowych, to oczywiście klasykiem jest insulinooporność czy cukrzyca, otyłość, ale również gwałtownym między innymi utrata wagi. Natomiast czy posty rzeczywiście mogą się ku temu przyczyniać? Mogą potencjalnie. Natomiast jednym z takich, bym powiedział, absolutnie głównych czynników, wokół którego wszystkie te czynniki ryzyka się kręcą, jest kurczliwość pęcherzyka żółciowego. To, czy on jest w stanie się dobrze kurczyć i tym samym opróżniać te zapasy żółci. Ja opowiadałem już o takiej analogii w przypadku, kiedy omawiałem dnę moczanową. Mówiłem, że w dnie moczanowej nie chodzi stricte nawet o tyle o kwas moczowy i jego stężenie. Oczywiście to stężenie zbyt wysokie jest problematyczne, ale czy nerki po prostu są w stanie wydalać ten kwas moczowy. Bo jeśli ten kwas moczowy tam zalega, to będzie dochodziło do po prostu powstawania kryształków, tak? Czyli tak, ja dawałem taką analogię, że mieliśmy kiedyś takie eksperymenty, wszyscy chyba w podstawówce na chemii, że dawało się jakiś pojemniczek, wysycało na przykład solą, dawało niteczkę, tak? I następowała krystalizacja. Rzeczywiście coś takiego może się dziać w ciele w różnych postaciach. Nawet niekoniecznie krystalizacja, ale to tak jak tutaj powstawanie kamieni żółciowej. Natomiast właśnie stricte jednym z najważniejszych czynników, czy bym powiedział bez problemu, najważniejszym czynnikiem jest to, czy dana substancja jest w stanie być po prostu wydalana regularnie. Jeśli ona będzie zalegać, tak jak żółć zalega w woreczku, będzie to prowadzić do powstawania kamieni żółciowych. I teraz było, że znam mnóstwo osób po postach dr Dąbrowskiej, które dorobiło się kamicy żółciowej. Nie mam żadnego problemu z uwierzeniem w to. I jak najbardziej te posty będą dr Dąbrowskiej prowadzić do kamicy żółciowej. Zwykłe posty też mogą mieć taką właściwość, ale teraz pytanie kiedy? Co jest głównym regulatorem kurczliwości pęcherzyka żółciowego? Tłuszcze. Konsumpcja tłuszczy. Kiedy będziemy spożywać większej ilości tłuszczy, będzie następował wyrzut takiego hormonu, który się nazywa cholecystokinina. On będzie regulować między innymi pracę trzustki. Jeśli chodzi właśnie o ten temat, którym się zajmujemy, będzie bardzo mocno regulować kurczliwość pęcherzyka. To znaczy jakiekolwiek diety, jakiekolwiek sytuacje, w których będzie dochodziło do niskiej konsumpcji tłuszczu, będzie to upośledzać kurczliwość pęcherzyka żółciowego i będzie prowadziło do zalegania żółci. Jeśli to będzie prowadziło do zalegania żółci, to będziemy doprowadzać do sytuacji, w której rzeczywiście jest jak najbardziej możliwe tworzenie kamieni żółciowych. Jeszcze pytanie jakich, bo część kamieni żółciowych jest po prostu genetyczna. Natomiast stricte jeśli mówimy na przykład o osobach, które poszczą, ale są na dietach wysokowęglowodanowych i niskotłuszczowych, czyli to tak naprawdę są typowe diety, które są zalecane, może to doprowadzić rzeczywiście z czasem u osób predysponowanych do powstawania kamieni żółciowych. Jeśli jesteśmy na diecie dr Dąbrowskiej, ile tam jest tłuszczy? No tłuszczy to właściwie nie ma, tak? To jest tak naprawdę dieta mimikująca posty, bo to nie są posty, trzeba podkreślić, to jest dieta mimikująca posty. Ona przypomina posty, jeśli chodzi o aktywizację różnych ścieżek, między innymi ścieżki mTOR, o której wielokrotnie mówiłem na kanale, ale to nie są posty. Natomiast to, co ona ma do siebie, że jest cholernie niskotłuszczowa, tak? Jeśli jest niskotłuszczowa, to będzie co robić z pęcherzykiem żółciowym, nie będzie doprowadzała do kurczliwości i tym samym opróżniania go. Z tego wszystkiego, jeśli ktoś chciałby coś zapamiętać, czy jedną rzecz zapamiętać, to jest, jeśli będziesz jeść tłuszcze, to będzie doprowadzać do kurczliwości pęcherzyka żółciowego. Jeśli mało tłuszczy, i to na przykład dzieje się oczywiście w przypadkach osób, które często chudną, i oczywiście chudną ograniczając kalorie, ale co ograniczają? Ograniczają tłuszcze, no bo one są najbardziej kaloryczne, tak? 1 gram tłuszczy 9 kilokalorii. To rzeczywiście można doprowadzić do tego stanu. Natomiast jeśli pościsz, to jest oczywiście też pytanie dla wszystkich, można się śmiało dzielić wiedzą i swoimi doświadczeniami. Jeśli pościsz, ale w swoim okienku żywieniowym będziesz jeść tłuszcze, tak jak moja dieta, tak? To jest dieta stricte low carb, ale odzwierzęca, jest tam absolutnie mnóstwo tłuszczy, nie będzie nigdy kłopotów. Ja nie wiem, poszczę paręnaście lat już pewnie,
Nigdy nie miałem kłopotów z pęcherzykiem żółciowym. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że też nie będę mieć, bo też nie ma ku temu po prostu żadnych podstaw. Nie same posty są kłopotem. Kłopotem jest po prostu, co robisz w okienku żywieniowym. Natomiast posty dąbrowskie i tym podobne, po prostu diety, które będą doprowadzać do ograniczenia spożycia tłuszczu, będą w stanie doprowadzić również do powstawania kamieni żółciowych. Także mam nadzieję, że to wszystkim pomoże, których interesuje ten temat. Pytanie numer 4. Czy można stosować dietę carnivore bez pęcherzyka żółciowego? Czyli trzymamy się po prostu tego tematycznie. Natomiast to pytanie wielokrotnie padało, więc możemy je omówić. Tak, jak najbardziej można stosować dietę carnivore bez pęcherzyka żółciowego. Trzeba, no właśnie, znowu wyjaśnić po prostu pokrótce te mechanizmy. Ogólnie żółć nie jest produkowana w pęcherzyku żółciowym, żółć jest produkowana w wątrobie. Pęcherzyk żółciowy ma to do siebie, że jest po prostu zbiorniczkiem na żółć i ta żółć, szczególnie pod wpływem tłuszczy, będzie wydzielana pulsacyjnie z pęcherzyka żółciowego, będzie wrzucana do jelita cienkiego, do dwunastnicy, żeby wspomóc trawienie. Właśnie między innymi poprzez wydzielanie cholecystokininy, o której mówiłem, która będzie reakcją przede wszystkim na spożycie jakiejś bardziej znaczącej ilości tłuszczy. Co się dzieje, kiedy usuniemy pęcherzyk żółciowy? Żółć jest cały czas produkowana przez wątrobę. Różnica jest taka, że mówiliśmy, że pęcherzyk żółciowy będzie żółć wydzielać pulsacyjnie, bardziej można powiedzieć dawkowanie będzie lepiej dostosowane do tego, co będzie znajdować się w jelitach. Natomiast bez pęcherzyka żółciowego żółć będzie wydzielana stale bez wątroby, czyli nie ma już zdolności, można powiedzieć, dawkowania tej żółci. Wciąż oczywiście jak najbardziej można być na karniworze. Jest mechanizm adaptacyjny, który zachodził często u osób, które wciąż jedzą tłuszcze, jakiejś większej ilości tłuszczy bez pęcherzyka żółciowego. Jest to poszerzenie dróg żółciowych, żeby właśnie potencjalnie przechowywać większe ilości, czy wydzielać większe ilości żółci. Natomiast u takich osób oczywiście mogą się pojawić kłopoty, kiedy tego tłuszczu będzie więcej. Przynajmniej początkowo po usunięciu tego pęcherzyka żółciowego. Natomiast jeszcze z czasem może dojść do adaptacji i nie będzie wtedy żadnego problemu z czasem. Natomiast jeśli są problemy, czyli na przykład oczywiście biegunki tłuszczowe po konsumpcji tłuszczy, polecam po prostu rozbijać posiłki na mniejsze posiłki. Tak? Wtedy to powinno pomóc i nie powinno być żadnego problemu. Jaki jest mój ulubiony zespół? Moim ulubionym zespołem bezapelacyjnie jest Skid Row, amerykański zespół hardrockowy. Oni swego czasu grali równolegle z Guns N' Roses i sprzedawali miliony płyt. Oczywiście mimo, że naprawdę kocham dziesiątki kapel, absolutnie ubóstwiam dziesiątki różnego rodzaju kapel rockowych, to na pewno nic nie przebije Skid Row. Nawet mam tutaj po prostu nad sofą plakat, bo do tej pory pamiętam pierwszy raz, jak na kasecie usłyszałem. To jeszcze były te czasy, że nawet nie bardzo ktoś miał płyty w domu. Na kasecie, oczywiście jakiejś tam spiraconej, usłyszałem z pierwszej płyty Skid Row piosenkę 18 and Live i wow, to było niesamowite przeżycie. Potem gdzieś, nie wiem, czy to była MTV, czy jakaś inna stacja muzyczna, zobaczyłem teledysk do tego i stwierdziłem, to jest kapela dla mnie. Potem oczywiście już przesłuchałem w całości płyty i nic się nie zmieniło, szczerze mówiąc, od tych, no już ponad 20 lat to wciąż jest mój ulubiony zespół, non-stop do niego wracam i wątpię, żeby to się zmieniło, szczerze mówiąc, po takim czasie. Chociaż jeszcze raz, jakby taki kapel oczywiście, co widać po tych moich rekomendacjach muzycznych, które naprawdę uwielbiam, też często słucham, to idzie spokojnie w dziesiątki. Terapia stymulantami przez ADHD to jest pytanie numer 6. Warto czy nie? Jeśli ktoś rzeczywiście ma kłopoty, pomijając po prostu całe dyskusje, które uważam są dosyć bezowocne, czy ADHD istnieje, czy nie, bo twórca powiedział to i tamto, są ewidentnie dowody, że leki te będą pomagać wielu osobom, które cierpią na ADHD. Także moim zdaniem, jeśli ktoś najpierw spróbował wielu innych po prostu podejść, bo moim zdaniem, jak w każdym pojedynczym przypadku, zanim sięgniemy po leki, po prostu trzeba próbować innych podejść. Tak? Często to jest między innymi kwestia organizacji tego czasu, nauczenia się po prostu, żeby nie jechać na dopaminowym haju, przełączania się między różnego rodzaju zadaniami. Jeśli ktoś po prostu próbował wielu podejść i jednocześnie widzi, że one nie przynosiły efektu, ja jestem jak najbardziej za. Oczywiście za takim, powiedział, najpierw lżejszym podejściem, czyli metylofenida. To jest taki klasyk, jeśli chodzi o substancje aktywne w leczeniu ADHD. On się w Ritalinie znajduje. On jest po prostu lżejszy niż pochodny amfetamin znajdujący się w Aderalu. Metylofenidat jest na pewno preferowany. Osobiście widziałem wielokrotnie, że działał bardzo dobrze. Ta można powiedzieć, gonitwa myśli, różnego rodzaju problemy ze skupieniem u wielu osób ustępowały i tym samym po prostu jakość życia się poprawiała, więc jeśli ktoś próbował innych rzeczy, nie pomagały, czemu nie?
tak? No to chodzi, żeby to życie jednak było całkiem fajne i znośne i jeśli po prostu ten metylofenidat komuś pomoże, ja jestem za. Pytanie numer 8 to jest, czy nabiał powoduje nowotwory, szczególnie nowotwory wśród pań, takie jak nowotwory piersi, nowotwory jajników itd. I oczywiście odpowiadając na takie pytanie w pierwszej kolejności można pomyśleć, ok, będziemy sobie googlować badania epidemiologiczne, czyli badania pokazujące korelację między spożyciem danego produktu a daną wartością obserwowaną. Są takie nawet metaanalizy, ja jedną tutaj wrzucę na ekran, gdzie badano 34 kohorty, czyli wzięto pod uwagę 34 inne badania, te kohorty, czyli grupy osób były sprawdzane pod tym kątem i rzecz mówiąc, no cokolwiek tam wyszło, o ile wyszło, jest dosyć śmieszne, bo na przykład wyszło im, że jedyna korelacja, jaka będzie występować, to z spożyciem mleka pełnotłustego i występowaniem właśnie raka jajnika i na przykład raka u pań i raka prostaty u panów. Jednocześnie współczynnik ryzyka relatywnego to był 1,13 dla raka wątroby, 1,32 dla raka jajnika, 1,23 dla raka prostaty. Naprawdę absolutnie śmieszne wartości. W tym samym badaniu, jak robiono podsumowanie, czy konsumpcja w ogóle nabiału, wszystkich grup nabiału jest skorelowana z występowaniem nowotworów, to wyszło, że absolutnie nie jest. Wysoka konsumpcja sera, wyszło, że absolutnie nie jest. Nabiał fermentowany jest z kolei negatywnie skorelowany z występowaniem nowotworów. Właśnie to jest kłopot, jeśli ktoś nie zna mechanizmów, jeśli będzie próbować się opierać na samej epidemiologii. Teraz pytanie, czy rzeczywiście mechanistycznie są jakieś podstawy, żeby twierdzić, że nabiał może prowadzić do powstawania nowotworów? Są. Jak najbardziej są. Ścieżką, którą po prostu nabiał będzie pobudzać, to jest właśnie ścieżka mTOR, którą wielokrotnie znowu, jak już mówiłem, omawiałem na kanale, czyli która jest ścieżką anaboliczną, tak? Czyli po prostu, jeśli ta ścieżka mTOR będzie aktywizowana, oczywiście tych mTORów jest więcej niż jeden, jest mTOR 2, nawet ostatnio odkryli ścieżkę mTOR 3, natomiast jeśli ta ścieżka mTOR 1, ona będzie aktywizowana, to będzie dochodziło do proliferacji komórek, czyli rozmnażania komórek. To jest ścieżka anaboliczna, czyli dochodzi do rozrostu, mówiąc ogólnie, tak? Anaboliczny znaczy prowadzący do wzrostu, do rozrostu. Nabiał jest w stanie pobudzać ścieżkę mTOR. Jest w stanie również pobudzać ten insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1. I zarówno aktywizacja ścieżki mTOR, jak i zwiększone wydzielanie IGF-1 są powiązane z nowotworami i jak najbardziej powinny być, bo nadmierna aktywizacja tych ścieżek będzie do nowotworów prowadzić. Czy to znaczy, że nabiał jest szkodliwy? Nie, bo jeśli ktoś zaczyna się skupiać na nabiale, to pierwsze co to jest, należy wziąć 2 kroki w tył, uderzyć głową w ścianę i powiedzieć uczciwie, węglowodany są makroskładnikiem odżywczym, który najbardziej aktywizuje zarówno ścieżkę mTOR, jak i IGF-1. Czy to dobrze, że one są aktywizowane? Oczywiście, że dobrze, bo między innymi regeneracja ran będzie polegała na tych ścieżkach. Aktywizowanie tych ścieżek raz na jakiś czas, albo w niewielkim stopniu nie jest kłopotem. Podtrzymywanie ich zaktywizowanych non-stop jest kłopotem. I to robią węglowodany i to robią debilne zalecenia 5 posiłków dziennie. Więc oczywiście powinno nawet wyjść, mówiąc szczerze, jakaś korelacja między nowotworami a tym nabiałem. Z prostego powodu, bo jeśli większość osób ten nabiał, to nie jest tak, że wplata w ramach diet niskowęglowodanowych i tak dalej, tylko po prostu je węglowodany, dodatkowo dopycha nabiał różnego rodzaju. Ciężko, żeby tam coś nie wyszło. Ale zwróćmy uwagę, no właśnie na tym polega też to piękno czynników zakłócających w badaniach epidemiologicznych, że nabiał fermentowany jest negatywnie skorelowany. Ale czemu on jest negatywnie skorelowany? Istnieje bardzo duża szansa, że mamy tutaj do czynienia z tym healthy user bias, czyli jakby tym błędem zdrowego użytkownika. To znaczy, że osoby zdrowe wiedzą, że nabiał fermentowany jest zdrowy. Więc jeśli osoby zdrowe będą spożywać fermentowany nabiał, to też będą miały mniej nowotworów właśnie dlatego między innymi, że żyją zdrowo. Większy ruch na przykład. Tak to wygląda. Mówiąc ogólnie, nie jest to absolutnie żaden kłopot, konsumpcja nabiału. Jeśli ktoś po prostu nie nadużywa węglowodanów, jeśli ktoś na przykład pości, jeśli ktoś ma ruch. W przeciwnym wypadku, jeśli to jest po prostu dołożone na stertę takiej diety wysokowęglowodanowej, to po prostu oczywiście będzie to wzmagać te wszystkie negatywne efekty. Pytanie numer 9. Ciężko mi się znosi krytykę. Nie, szczerze mówiąc, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie po prostu habituacja zrobiła swoje, gdzie habituacja to jest zmniejszona, przypominamy, reakcja na dany bodziec, jeśli ten bodziec występuje regularnie. Ja zanim zacząłem po prostu tą karierę na YouTubie, to prowadziłem już wiele lat swoją stronę angielską internetową Universal Memory. Początkowo oczywiście, kiedy ktoś tam się ze mną nie zgadzał, to powodowało często
często u mnie praktycznie palpitacje, byłem po prostu cały czerwony, serce mi waliło nawet 2-3 godziny, po prostu w głowie obmyślałem po prostu, jak ktoś może być taki, a i siaki. I to były takie pierwsze momenty po prostu, gdzie człowiek zaczynał uczyć się radzić sobie z takimi rzeczami. Teraz, szczerze mówiąc, po tych wszystkich latach, szczególnie po YouTubie, bo tych oczywiście informacji zwrotnej jest dużo więcej, człowiek się zaczął do tego przyzwyczajać i szczerze mówiąc jestem na etapie, rzadko kiedy mnie to w jakikolwiek sposób dotyka. Jeśli ktoś na przykład uważam, że nie ma racji i gada bzdury, blokuję. Szczerze mówiąc, nie mam czasu się kłócić z takimi osobami, nie mam czasu się denerwować. Na kanale jest, nie pamiętam, chyba 3 moderatorów. Często nawet jeśli ktoś po prostu jest krytyczny, niemerytorycznie i tak dalej, to jest blokowany. Jeśli ktoś ma rację, czasami staram się odpowiedzieć, natomiast szczerze mówiąc, bardzo rzadko już od dawna odpowiadam z prostego powodu, bo nie da się w żaden sposób w wymianie wytłumaczyć punktu widzenia, który często jest bardzo, bardzo skomplikowany i nie ujmując tutaj większość osób po prostu nie czyta, nie zapamiętuje i tak dalej i wydaje mi się, że ten punkt widzenia jest też inny. Już pomijając na końcu to, że jeśli ja miałbym tracić na przykład godzinę na jakąś dyskusję, to ja w tą godzinę wolę sobie posiedzieć z dzieckiem, ja wolę, nie wiem, zacząć opracowywać materiał do kolejnego filmiku. Bardzo mi szkoda czasu na jakiekolwiek wymiany. Jeśli uważam, że ktoś ma jakąś ciekawą uwagę, to ja sobie to zapisuję. Często wskakuję w badania, patrzę po prostu, czy jest coś, co pominąłem. Także raczej idzie to w tą stronę, że jeśli ja uważam, że jest coś ciekawego rzeczywiście, i ja wiem, bo po prostu uczę się codziennie i mam te dziesiątki tysięcy informacji w mojej bazie Anki. Tym samym wiem, czy są informacje na ten temat u mnie, czy nie. Jeśli wiem, że z całą pewnością, że ktoś nie ma racji, nie będę się w to wgryzać. Jeśli ktoś porusza ciekawy punkt widzenia, czy przedstawia, to mam takie, okej, dobra, muszę o tym poczytać, może rzeczywiście jest to coś interesującego. Pytanie numer 10. Dlaczego paznokcie są słabe i ciągle się łamią mimo diety? I to jest coś, na co zwracam wielokrotnie uwagę i będę zwracać, bo to uczy precyzji zadawania pytań i tym samym precyzji myślenia. Jeśli ktoś mi pisze, że ma dietę, jak myślicie, co to jest za dieta? Ja osobiście nie mam zielonego pojęcia, bo kłopot polega na tym, że każdy uważa praktycznie, że ma dietę. Tak? Osoby, które na przykład są na dietach wegetariańskich uważają, że mają diety, osoby na dietach keto, na przykład fast foodowym też często uważają, że mają dietę. Także nie da się na tej podstawie absolutnie niczego powiedzieć. Natomiast oczywiście klasykiem jest to, że mogą być jak najbardziej kłopoty z dietą. Właśnie tak? Mogą być niedobory żelaza, mogą być niedobory cynku, mogą być niedobory witaminy D. Wszystkie te rzeczy po prostu, jeśli one nie są zbadane i rzeczywiście nie ma pełnej pewności, że ta dieta jest fantastyczna, mogą do tego prowadzić. Są czynniki pozadietetyczne, tak? To mogą być kłopoty z tarczycą, tak? Tarczyca będzie odpowiadać za metabolizm, między innymi oczywiście tempo regeneracji różnego rodzaju komórek. Jeśli jest niedoczynność tarczycy niezdiagnozowana, to może wpływać. Jeśli ktoś ma cukrzycę, to może jak najbardziej wpływać na przykład na stan paznokci. Może ktoś mieć grzybice paznokci i nawet nie zauważyć. Może być całe mnóstwo po prostu kłopotów z jelitami, które będą utrudniać wchłanianie składników odżywczych. Także dieta rzeczywiście może być wspaniała, a jeśli ta dieta nawet jest wspaniała, ale te składniki odżywcze się nie wchłaniają, no to będzie kłopot, tak? Może być kłopot z nadmierną po prostu wilgotnością między nimi, używanie różnego rodzaju środków chemicznych, tak? Jeśli ktoś po prostu pracuje rękami ze środkami chemicznymi, na przykład też po prostu non-stop myje naczynia i po prostu te środki będą podrażniać skórę rąk i tą płytkę paznokciową, też może dojść po prostu do różnego rodzaju zaburzeń. Natomiast, żeby było jasne, najczęściej jest powód, tak? Jeśli dlatego często na przykład ja w ankietach medycznych proszę o opisanie płytki paznokciowej, proszę o opisanie języka, czy wysłanie zdjęcia języka, bo często te rzeczy będą się właśnie świadczyć o tym, czy potencjalnie coś jest czy nie. Ja opisywałem między innymi, że jeśli ktoś będzie mieć białe plamki na paznokcie. Kiedyś, nawet nie pamiętam ile, pewnie dziesiątki odcinków temu, często w tych żurnałach dermatologicznych opisuje się, że to świadczy o niedoborach wapnia albo właśnie cynku, czyli właśnie między innymi te składniki, czynniki wpływające na kiepski stan płytki paznokciowej. Żeby było jasne, jak najbardziej trzeba się tym zainteresować i to dotyczy się każdej osoby, która ma po prostu do kitu płytkę paznokciową, bo coś ewidentnie jest nie tak w organizmie, jeśli ona wygląda nieestetycznie, jeśli ona jest łamiwa, krucha i tak dalej. Oczywiście biotyna też między innymi
będzie na to wpływać itd. itp. Natomiast warto się tym zainteresować, natomiast bez wiedzy, co to znaczy dieta i ogólnie pełnego wywiadu medycznego, żeby wiedzieć, jaki jest twój stan zdrowia, osobą, która zadałaś to pytanie, nie da się w żaden sposób zadowalający na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie numer 11. Mówiłeś, że strasznie ciężko było ci zacząć robić filmiki na YouTube. Jak się przemogłeś i przyzwyczaiłeś? Rzeczywiście gdzieś o tym wspominałem, że to był absolutny koszmar. Do tej pory można się cofnąć do pierwszego filmiku, który nagrałem i zobaczyć, jak byłem absolutnie przerażony, bo to po prostu widać w oczach, widać po tonie głosu, że czułem się delikatnie mówiąc niekomfortowo. Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl. W dzisiejszym debiutanckim odcinku chciałem porozmawiać o 2, a właściwie 3 nowoczesnych markerach mierzenia ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Jak się przemogłem? Po pierwsze, do nagrania filmiku przemogłem się w bardzo łatwy sposób, w który przemagam się do tej pory do robienia rzeczy, których nie chcę robić, albo które po prostu odwlekam, bo są czasochłonne. Mianowicie robię zakłady. Tutaj znajdziesz o tym cały filmik, jak zostać herosem produktywności i moim zdaniem ten filmik jest więcej warty niż większość książek o produktywności. Po prostu daje prosty schemat. Jeśli chcesz coś zrobić, wiesz, że powinieneś coś robić regularnie albo chcesz po prostu coś zrobić, a nie masz motywacji, załóż się. Znajdź sobie znajomego i powiedz, hej, słuchaj, jeśli na przykład nie zrobię tego a tego do końca dnia albo w przeciągu 2 godzin, to płacę ci 300 zł. I oczywiście masz po tych 2 godzinach przedstawić dowody. Ja założyłem się właśnie z moim najlepszym przyjacielem Jankiem i o to, że nagram ten filmik i tak też zrobiłem. Oczywiście siedziałem godzinami, aż wymęczyłem nagranie tego filmiku. Było ciężko, ale udało się. A reszta jest historią. Bo to jest też habituacja właśnie. Drugi filmik był łatwiejszy, potem już 4., 5. i tak dalej. Ja początkowo sam te filmiki montowałem, więc też po prostu była ta krzywa nauki programów graficznych, coś czego nie chciałem robić, bo dla mnie to jest taka dosyć bezsensowna umiejętność, bo oczywiście nie jest to coś, co chcę używać w życiu, ale nie żałuję oczywiście, że się nauczyłem w jakiś podstawowy sposób montować te filmiki, bo no właśnie, dzięki temu tych pierwszych, nie wiem, zmontowałem 70, 80, może więcej filmików, może nawet 100 na kanale zostało wypuszczonych. Potem zacząłem już zlecać montowanie tych filmików. Także przemogłem się właśnie z zakładami i to polecam. Jeśli chcecie wiedzieć po prostu, jak poważnie traktuję zakłady, ta sesja pytań i odpowiedzi jest nagrana tylko i wyłącznie, bo mam zakład do końca dnia o 500 zł właśnie z Jankiem, że jeśli nie nagram tego filmiku, nie pokażę mu, czy tej sesji i nie pokażę tego, to będę musiał mu zapłacić. I czemu? Bo możecie sobie wyobrazić, że jeśli mamy parędziesiąt pytań, to ja tu będę musiał siedzieć parę godzin nagrywając te odpowiedzi. I samo to, że wyobraźcie sobie, że stawiacie po prostu tą komórkę, siedzicie i gadacie ze sobą i wiecie, że to będzie trwało, nie wiem, może 3 godziny, tak? Bo jakieś duble będą musiały być, bo się przejęzyczę, albo pójdę w anegdotkę, która jest nieodpowiednia, co mi się często zdarza i pewnie mało osób chciałoby takie anegdotki słyszeć. Więc 3 godziny siedzenia. Ciężko się do czegoś takiego zmotywować. To nie jest filmik, który się nagrywa w 15 minut, jeśli jest parędziesiąt pytań. Kolejne ważne. Możesz powiedzieć, jak poradzić sobie z SIBO. SIBO jest dosyć łatwą sprawą, paradoksalnie. Natomiast zanim przejdziemy sobie do tego szybko, jak poradzić sobie z SIBO, warto zacząć od tego, że musisz wiedzieć, dlaczego masz SIBO. Bo jeśli nawet wyleczysz SIBO, a nie wiesz, jaki był powód powstania tej przypadłości, to potem SIBO najprawdopodobniej wróci. I będziesz musiał znowu je leczyć. I tak po prostu w koło macieju. Zawsze warto z pomocą czy to gastroenterologa, czy dietetyka dotrzeć do sedna, co powoduje SIBO. Czy to jest nadmierny stres, nadmierna konsumpcja na przykład alkoholu, może zbyt niska kwaśność żołądka, bo mamy tutaj po prostu cały taki łańcuch różnego rodzaju powiązań, że jeśli mamy zbyt niską kwasowość żołądka, to oczywiście będzie wpływało bezpośrednio na pH dwunastnicy, a pH dwunastnicy jest czymś, co będzie regulować ten wędrujący kompleks mioelektryczny, który będzie regulować perystaltykę. Jeśli perystaltyka jest upośledzona, to jak najbardziej będzie dochodziło do SIBO. I oczywiście mamy całe mnóstwo jakichś innych rzeczy, choćby cukrzyca, która będzie na to wpływać, czy insulinooporność, nawet wrzody żołądka itd. Tym samym infekcja Helicobacter pylori. Jest tego mnóstwo, to nie jest oczywiście jakby temat na ten filmik, ale podkreślmy, warto najpierw określić, skąd potencjalnie powstało SIBO, czy to jest właśnie do pani dieta, czy są inne jakieś powody i dopiero wtedy można leczyć, bo jak się wyleczy i wiadomo, co było przyczyną, to można już robić prewencję i nie doprowadzić ponownie do tego stanu. Wiele osób próbuje leczyć to ziołami, moim zdaniem absolutny błąd i to jest, zauważyłem, taka moja
dwuznaczność, z którą wiele osób sobie nie radzi. To znaczy, mianowicie jak pochwalam suplementy, jakieś zioła i krytykuję leki, to ludzie, naturopatia, tak, leki są złe. Jak idę i mówię, że niektóre leki są ok, to jest, o nie, ty jesteś z Big Pharmy. To jest absolutnym debilizmem dla mnie, nie jestem w stanie po prostu tego pojąć. Koniec końców, najważniejsze jest to, żeby pomóc pacjentowi. Tylko tyle i aż tyle. Trzeba jak pomóc pacjentowi i teraz to jest priorytet. Wyleczyć pacjenta. Punkt drugi to jest stosunek efektów ubocznych do skutków pożądanych powinien być jak najkorzystniejszy, czyli jak najmniej efektów ubocznych, jak najwięcej skutków pożądanych. I gdzieś tam zawsze trzecia jest po prostu cena, żeby to nie kosztowało nie wiadomo ile, jeśli tylko możemy minimalizować koszty. Właśnie jeśli chodzi o zioła, szczerze mówiąc, większość osób wyda często tysiące złotych, straci mnóstwo czasu i zioła absolutnie nic nie pomogą. Bo teraz czym jest SIBO? Jeszcze raz, przerost bakteryjny jelita cienkiego. Oczywiście w jelicie cienkim są bakterie, ale one nie znajdują się tam zwyczajnie w dużej ilości. Przerost oczywiście oznacza, że jest ich tam zbyt dużo i często jest wiele frakcji bakterii patogennych tam. Dlaczego się leczy SIBO antybiotykami? Bo antybiotyki zabijają bakterie. Pewnie, że zabiją oczywiście też część bakterii pozytywnych, ale to pokazuje mniej więcej ten mechanizm. Trzeba wytłuc bakterie. Teraz, czy zioła często mają aż taką skuteczność jak antybiotyki? Nie, chociaż zaraz sobie właśnie dojdziemy do tutaj paru takiego cieni szarości. To jest moje doświadczenie, może ktoś miał inne, ale 9 na 10 gastroenterologów, do których się pójdzie, przepiszą rifaximinę, czyli xifaxan. I to jest po prostu polecane klasycznie, to jest też oczywiście polecane, nie wiem, na biegunkę podróżną, jak ktoś pojedzie do Indii i zje jakiegoś szczura z kija i dostanie rozwolnienia. I to się używa klasycznie. I teraz, czy xifaxan, czy ta rifaximina ma wysoki współczynnik skuteczności? On będzie wynosił w zależności od badania, bo to oczywiście w każdym badaniu jest jakaś inna grupka, te procenty się różnią, ale praktycznie nigdy nie przekracza 60%. Ta skuteczność często jest od 30 do 60%. Trzeba podkreślić, że xifaxan nie jest mocnym antybiotykiem, on działa głównie miejscowo właśnie w jelitach, więc to nie jest jakiś dramat wziąć to, a jednocześnie w najlepszym przypadku tak naprawdę będziemy mieć rzut monetą, czyli albo pomoże, albo nie pomoże. Czy to jest wysoka skuteczność? I właśnie propos ziół, jest jedno badanie, które pokazywało, że jest jakaś taka mieszanka ziół, którą gdzieś tam wykombinowali z jakiejś tam firmy. Oczywiście dla mnie polega na tym, że to jest jakaś konkretna mieszanka, to tak zwany proprietary blend, czyli jakaś mieszanka, która jest własnością intelektualną jakiejś firmy, którą testowano. Ja nie wiem, czy szczerze mówiąc, czy ta firma brała w tym udział i tak dalej, ale pokazano, że ta mieszanka ma skuteczność podobną do xifaxanu. I jeśli ktoś tego zna xifaxan jako właśnie leczenie SIBO, to może się ucieszyć i może próbować załatwić sobie tą mieszankę gdzieś tam ze Stanów, czy z Kanady, czy gdzie to się tam znajduje, ale wciąż, nawet jeśli to jest skuteczny xifaxanu, to jest bardzo niska skuteczność. I dlatego mnóstwo osób, bo takich osób to już miałem po prostu poprzez swoją działalność grube dziesiątki, które przechodziły po terapii xifaxanu i mówiły, że to chyba nie jest SIBO, bo xifaxan nie pomógł, że na początku coś pomógł, a potem wszystko wracało. No właśnie było naprawdę całe zastępy. Jakie ja mam podejście do tego? Ja kiedyś właśnie podczas przebijania się przez mroki różnego rodzaju badań sprawdzałem skuteczność różnego rodzaju mieszanek antybiotyków i okazuje się, że mamy mieszanki, które mają skuteczność 87% czy prawie 90%. I jest to mieszanka xifaxanu z neomycyną. Kłopot polega na tym, że gastroenterolodzy nie znają tego badania najczęściej. Zdarzyło mi się raz, trzeba podkreślić, jeden raz, gdzie wysłałem po prostu pacjenta do lekarza i powiedziałem, że spróbuj, może ci przepiszę. To lekarz powiedział, że ja tak leczę, to dla mnie nie ma problemu. I to był jeden na te wszystkie parędziesiąt przypadków. Była jeszcze młoda pani doktor, bezpośrednio gdzieś tam chyba po specjalizacji, która powiedziała, ja zawsze wysyłam z badaniami pacjentów, przeczytała i powiedziała, o, nie wiedziałam, że tak leczą, ale szczerze mówiąc wygląda to bardziej obiecująco niż xifaxan i przepisała xifaxan z neomycyną. Szacun po prostu czapki z głów do takiego lekarza, który nie reaguje właśnie defensywnie, jeśli nie słyszał, jeśli nie wie. Natomiast większość przypadków była taka, że jeśli ktoś szedł nawet z takim badaniem, to jest nie, my tak nie leczymy, to jest zawsze xifaxan i tyle. Także to jest ten kłopot, natomiast właśnie jeszcze raz ta skuteczność xifaxanu w połączeniu z neomycyną radykacji sięga praktycznie 90% i najczęściej właśnie to zalecałem pacjentom, szczególnie, uwaga, miałem czasami przypadki osób, które nie wiedziały, że miały SIBO, nie przesadzając paręnaście lat. I tam często te bakterie będą tworzyć biofilmy, takie struktury po prostu 3D składające się między innymi z macierzy zewnątrzkomórkowej, odgradzają je od światła jelit i wtedy strasznie ciężko to wytłuc. Na przykład u takich osób nawet zdarzało się, że trzeba było 2 takie tury. Miałem 3 takie osoby, jeśli mnie pamięć nie myli. Pierwsza tura nie pomogła,
i dopiero właśnie druga pomogła u wszystkich. Natomiast właśnie skuteczność z mojego punktu widzenia tej mieszanki jest 90 parę procent na podstawie kohorty osób, z którymi ja miałem styczność, którym to polecałem. Także jeśli chodzi o moją opinię, można spróbować Xifaxa, jeśli ktoś nie chce się męczyć, ale Xifaxem z neomycyną ma bardzo wysoką skuteczność. Kłopot jest taki, że neomycyna jest już mocnym antybiotykiem, przepisywana oczywiście w dużo większych ilościach niż to, co jest jakby w dawkach w tym badaniu podawane. Jest używana do wyjałowienia jej choćby przed zabiegami operacyjnymi jej. Więc to już nie jest przelewki, ale to też tłumaczy między innymi, dlaczego Xifaxem w połączeniu z neomycyną ma no właśnie, takie fajne działanie. Natomiast znowu, to jest jeden z takich tematów na osobny filmik. Dzięki serdecznie jak zawsze za obejrzenie tego filmiku, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jak najbardziej klasycznie widziane są wszystkie wasze anegdoty, obserwacje, pytania w komentarzach. Wszystko to zbiorowo wrzucać właśnie do tej sekcji. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język, aby przestać niepotrzebnie wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje itd., żeby w pełni usamodzielnić się językowo. Kurs działa niezależnie od poziomu. Na początku kursu jest określona linia bazowa i potem różnego rodzaju metodyka jest właśnie dostosowywana do poziomu danej osoby. Kurs Expert Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć własny plan nauki, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje, żeby po prostu ta wiedza teoretyczna stała się praktyką. Świetne dla studentów, do uczniów, którzy chcą po prostu uczyć się lepiej, dla osób, które chcą się przekwalifikować i nie wiedzą jeszcze, jak zdobyć te nowe umiejętności, dla osób, które już mają fajną pracę, ale chcą zdobyć dodatkową certyfikację, zrobić jakieś dodatkowe uprawnienia, żeby poprawić swoją sytuację zawodową i finansową. Kurs jest absolutnie uniwersalny i będzie w stanie dostosowywać się do wybranych przez was celów. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz również walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, między innymi uporczywym łupieżem. 3 piosenki rockowe w pierwszim komentarzu przypiętym pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w sekcji opisu jest link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam wysyłam artykuły głównie na temat poprawy właśnie funkcjonowania pamięci, nauki języków obcych, produktywności i czasami analizy badań naukowych. Dodatkowo w opisie będzie, chyba że się nie zmieści, to będzie w pierwszym komentarzu również przypięte pod muzyką, ale w opisie powinna być lista badań naukowych, do których się odnosiłem w tym filmiku. Oczywiście tak pobieżnie, no bo w tych sesjach nigdy nie jest omawiane nie wiadomo jak szczegółowo wszystko, bo taka jest natura tych sesji Q&A. Jeśli kogoś właśnie ciekawią wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku i chciałbyś sobie ściągnąć te informacje, te wszystkie dane w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, to opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś chce, można zapisać się po prostu na 1 miesiąc i ściągnąć sobie właśnie fiszki do tego filmiku oraz poprzednich ponad 100 filmików, bo do już teraz 100 parudziesięciu chyba nawet filmików znajdują się te fiszki. Dodatkowo dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania. Dla patronów również jest dostępna na tym forum sekcja Badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem. Ostatnio na przykład było to taki fajny zbiór 10 studiów przypadku a propos odwracania miażdżycy. Tak, żeby była zajawka a propos rzeczy, które sobie tam omawiamy. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.